Wyspa Ibiza to synonim wakacyjnego wypoczynku. Zwiedzanie wyspy zaczynamy od stolicy, która też nazywa się Ibiza, a w języku katalońskim Eivissa. Dojeżdżając do stolicy, już z odległości kilku kilometrów jest widoczna położona na wzgórzu twierdza. Stara część miasta jest znana jako Dalt Villa, Górne Miasto. Najstarsza część miasta jest otoczona murami obronnymi. Na szczycie twierdzy wznosi się katedra. Ze wzgórza widać historyczne wiatraki. Katedra w stylu gotyku katalońskiego została zbudowana w XIII wieku na miejscu dawnego meczetu. W XVII wieku wnętrze zostało całkowicie przebudowane w stylu barokowym. Spod katedry rozciąga się widok na port. Stare miasto charakteryzuje się wąskimi, krętymi uliczkami. Na murze jednej z uliczek znajdują się odciski dłoni znanych, ale nie bardzo sławnych osób. Ludzie dokładają swoje obrysy dłoni, jak to robili nasi praprzodkowie w prehistorycznych jaskiniach. Miasto żyje z turystyki, co oznacza liczne restauracje i sklepy z pamiątkami. W port wcina się betonowe molo. Widok obejmuje Stare Miasto i otaczające baseny portowe. W porcie cumują jachty oraz kursują liczne promy. Stąd można wypłynąć na pobliską Formenterę. Pomnik Hipisa. Plaża Comte. Idziemy do tyłu.
Wieś Sant Carles de Peralta powstała wokół kościoła Sant Carles, założonego w 1785 roku. Obok mieści się bar Anita, który sławę zyskał w czasach hipisów. Plaża Saraka jest położona w malowniczej zatoce. Ze względu na silne pływy i skały, bardziej odpowiednia do uprawiania sportów wodnych niż do plażowania i kąpieli. Ale bardzo urokliwa. Na plażę. Las Puertas de Can Soleil to dwoje ogromnych drewnianych drzwi, rzeźbionych w wyszukane arabskie wzory. Ręka Fatimy była używana jako amulet już przez Kartagińczyków od IX wieku przed naszą erą. Instalacja Time and Space nawiązuje do megalitycznych konstrukcji. Dzięki temu miejsce nabiera mistycznego charakteru, zwłaszcza w czasie zachodu słońca. W okolicy jest ładny widok na poszarpane skaliste wybrzeże. Silne zachmurzenie w czasie naszej wizyty nie pozwoliło na mistyczno-magiczną kontemplację miejsca. Ufortyfikowany kościół świętego Michała to najważniejszy zabytek w Saint-Michel de Balançade.
bocznej kaplicy można zobaczyć ciekawe freski. Maria Villan Gomez, wybitny miejscowy pisarz. Pogoda jak z filmu katastroficznego, to dobra okazja, żeby schować się pod ziemią. W okolicy Port de Saint-Michel znajduje się jaskinia Cova de Can Marsa. Wejście jest położone znacznie niżej. W przeszłości jaskinia służyła przemytnikom. Podziemne chodniki wiją się pomiędzy różnymi formami naciekowymi. Czerwone znaki zostały umieszczone przez przemytników i wskazywały drogę do wyjścia. Pod koniec zwiedzania można podziwiać sztucznie odzyskany podziemny wodospad z wielokolorowym podświetleniem. Plaża w Port Saint-Michel. Wczesnowiosenna pogoda i silny wiatr nie zachęcają do plażowania. Na Ibizie w wielu miejscach widać place budowy. Park Przyrody Ses Salines to chroniony obszar przyrodniczy położony między wyspami Ibiza i Formentera. Oprócz solnisk, park zawiera reprezentację większości ekosystemów Ibizy ze szczególnym uwzględnieniem terenów bagiennych. Teren znajduje się w sąsiedztwie lotniska,
więc można go oglądać podczas startu lub lądowania samolotu. Park przyrodniczy obejmuje również plażę. Plaża i osiedle mieszkaniowe Portinat znajdują się w północnej części wyspy. W skład Portinat wchodzą 3 plaże w 3 zatokach. Plaże S'Arenal Petit i S'Arenal Gros łączy drewniana kładka o długości 150 metrów. Najmniejsza plaża Esport jest położona na końcu osiedla mieszkaniowego. Kolejna plaża Cala de San Vicent leży na wschodnim wybrzeżu. Zatoka wcina się w ląd, a otaczające góry chronią przed wiatrem. Na górze znajduje się punkt widokowy Mirador de sa Punta Grossa. Oto konie mechaniczne, które towarzyszą nam w podróży. Na wprost wyspa Tagomago. W dole widoczna Cala de San Vicent.
ścieżka prowadząca do ruin latarni morskiej na końcu półwyspu. Na tle morza ledwo widoczne ruiny latarni morskiej. Po hiszpańsku Santa Eulalia del Rio, a po katalońsku Santa Eulalia des Rius. To trzecie pod względem wielkości miasto Ibizy. Ratusz miejski. W każdym mieście na wybrzeżu mieści się marina. Przystojniak w Łodzi. Puig de Missa to niewielkie miasteczko i kompleks architektoniczny położony obok Santa Eulalia des Rius. W najwyższym punkcie 52-metrowego wzgórza znajduje się XVI-wieczny kościół obronny. Plaże Salada i Saladeta sąsiadują ze sobą. Na plaży mamy piasek, kamienie i skały. Wokół wzgórza porośnięte lasem. Bardzo ładnie. Widoczna w oddali wyspa Esvedra
Jest domem dla 166 gatunków roślin oraz ptaków i jaszczurek. Są też dzikie kozy sprowadzone przez człowieka. Sant Antoni de Portmany to drugie pod względem wielkości miasto na wyspie. Duża zatoka mieści dużą marinę. Punta de Sa Pedrera to półwysep położony w niedalekiej odległości na zachód od Sant Antoni de Portmany. Można zobaczyć skaliste klify i dawny kamieniołom. Jeszcze raz zapraszam do Evisy na krótki spacer w deszczu. Na Ibizie słońce nie świeci 365 dni w roku.
Na koniec rzut oka na pobliską wyspę Formenterę. Tym razem nie starczyło czasu, żeby ją odwiedzić. Może następnym razem. W tyle Ibiza, a po lewej stronie wynurza się Esvedra. Żegnaj, Ibizo.